Cześć! Dziś zabieram Was do jednego z najpiękniejszych regionów Włoch, Apulii. Przez kilka dni odwiedziłem najbardziej znane miasteczka, piękne plaże i mniej oczywiste miejsca. Sprawdzimy, czy naprawdę warto tu przyjechać i co koniecznie trzeba zobaczyć. Zapraszam do oglądania części pierwszej. Naszą podróż rozpoczynamy na lotnisku we Wrocławiu. Lot do Brindisi trwa około 2 godziny, więc to naprawdę szybki sposób, żeby znaleźć się na słonecznym południu Włoch. Po przylocie od razu kierujemy się po wynajęty samochód. Jeśli planujecie zwiedzać Apulię, to moim zdaniem jest to najlepsze rozwiązanie. Zanim dotarliśmy do naszego noclegu, postanowiliśmy zrobić pierwszy przystanek. Pojechaliśmy do Torre Testa, niewielkiego, ale bardzo malowniczego miejsca tuż nad Adriatykiem. To kamienna wieża strażnicza z XVI wieku, zbudowana po to, aby chronić wybrzeże przed najazdami piratów. Po krótkim postoju ruszyliśmy do naszego miejsca noclegowego. Przez cały pobyt mieszkaliśmy w niewielkiej miejscowości Posticeddu, która okazała się świetną bazą wypadową do zwiedzania Apulii. Nocleg zarezerwowaliśmy przez Booking, a gospodarzem był Vito. Domek był spokojnie położony wśród gajów oliwnych oraz winorośli, z dala od tłumów, dzięki czemu po całym dniu zwiedzania można było naprawdę odpocząć. To był bardzo dobry wybór, czysto, spokojnie i w dogodnej lokalizacji. Do większości miejsc, które planowaliśmy odwiedzić, dojeżdżaliśmy w ciągu kilkudziesięciu minut. Wjazd do domu prowadzi wśród kwiatów oraz pięknych egzotycznych roślin. Przed domem mamy 2 miejsca do odpoczynku, na poranną kawę lub wspólny obiad. Po wejściu do mieszkania mamy salon z łóżkiem dla 2 osób. Z prawej strony mamy główną sypialnię oraz szafę. Zaraz obok jest pokój dla dzieci, również z szafą. Na wprost wejścia mamy dużą kuchnię, która jest dobrze wyposażona. Bezpośrednio z kuchni mamy wyjście do przedsionka, w którym znajduje się pralka. Zaraz z salonu mamy wejście do łazienki, przed łazienką jest obszerna szafa, a w łazience wszystko to, co musi być na tygodniowy wypad. Dodatkowo na zewnątrz mamy osobny prysznic, w którym możemy się wypłukać z soli oraz piasku, wracając nad morze. Dodatkowym atutem naszego noclegu była lokalizacja. Zaledwie 2 km od domu znajdowała się plaża Apani, więc w kilka minut mogliśmy dojechać nad morze albo wybrać się na spacer. Plaża Apani to spokojne miejsce, z dala od dużych kurortów. Nie ma tu tłumów ani głośnych promenad. Zamiast tego czeka na Was szeroka plaża, czysta woda i prawdziwy klimat południowych Włoch. To idealne miejsce, żeby rozpocząć lub zakończyć dzień. Wieczorami panuje tu wyjątkowa atmosfera. Zachody słońca nad Adriatykiem potrafią być naprawdę spektakularne i zdecydowanie warto zostać tu trochę dłużej. Tuż obok plaży Apani znajduje się niewielki lokalny sklepik, w którym można kupić wyroby przygotowane na miejscu. Znajdziecie tu m.in. oliwę z oliwek, sery, świeże warzywa, owoce, domowe przetwory i inne regionalne produkty. To właśnie takie miejsca lubię najbardziej. Mały rodzinny sklepik tuż przy plaży, bez turystycznego przepychu. Przed nami Torre Guaceto, jeden z najcenniejszych obszarów przyrodniczych w całej Apulii. To rezerwat przyrody i jednocześnie morski obszar chroniony, obejmujący około 8 km wybrzeża na północ od Brindisi.
Symbolem rezerwatu jest XVI-wieczna wieża strażnicza Torre Guacheto. Została zbudowana jako część systemu obrony wybrzeża przed pirackimi najazdami i do dziś przypomina o burzliwej historii tego miejsca. To również raj dla miłośników natury. W rezerwacie żyją liczne gatunki ptaków, a na tutejszych plażach swoje jaja składają żółwie morskie careta careta. Kolejnym miejscem na naszej trasie jest Ostuni, jedno z najbardziej rozpoznawalnych miast Apulii. Już z daleka widać, skąd wzięła się jego nazwa – Białe Miasto. Niemal wszystkie budynki w historycznym centrum są pomalowane wapnem. Zwiedzanie rozpoczynamy przy kościele Matki Bożej z Góry Karmel. Pierwszy kościół i klasztor karmelitów powstały tutaj już w XV wieku. Do dziś działa tu Bractwo Matki Bożej z Góry Karmel, które od ponad 400 lat pielęgnuje religijne tradycje miasta. Kilka kroków dalej znajduje się Piazza della Libertà, serce Ostuni. Najbardziej charakterystycznym elementem placu jest ponad 20-metrowa kolumna świętego Oronza, powstała w XVIII wieku. Jednak największą atrakcją Ostuni są nie tylko zabytki, ale samo spacerowanie po jej uliczkach. Wąskie przejścia, kamienne schody, łuki, kolorowe kwiaty i białe domy tworzą niezwykły labirynt, w którym naprawdę łatwo się zgubić. I to właśnie o to tutaj chodzi. Warto odłożyć mapę i pozwolić sobie na spokojne odkrywanie miasta własnym tempem. Po raz kolejny spoglądamy na Ostuni z góry. Dopiero z tej perspektywy widać, jak gęsto zabudowane jest Stare Miasto i jak doskonale wtapia się w otaczające je wzgórza. Miasto położone jest na 3 wzgórzach, około 200 metrów nad poziomem morza. Dzięki temu z jego murów rozciąga się przepiękny widok na Gaje Oliwne i Morze Adriatyckie. Nic dziwnego, że Ostuni uznawane jest za jedno z najpiękniejszych miasteczek południowych Włoch. Wracamy na Piazza della Libertà, gdzie znajduje się kościół świętego Franciszka z Asyżu. Świątynia została przebudowana w XVIII wieku w stylu barokowym i przez wiele lat była częścią klasztoru franciszkanów. Dziś dawny klasztor pełni funkcję ratusza miejskiego. Następnie docieramy do największego zabytku Ostuni, katedry Najświętszej Maryi Panny. Tuż obok znajduje się łuk z kopa, elegancki most łączący dawny pałac biskupi z seminarium duchownym. Spacerując pięknymi alejkami Ostuni, docieramy wreszcie na punkt widokowy, z którego rozpościera się panoramiczny widok na wspomniane wcześniej Gaje Oliwne oraz Morze Adriatyckie. Na zakończenie odwiedzamy sanktuarium Matki Bożej della Grata. To jedno z najstarszych miejsc kultu w mieście,
związane z lokalną legendą o cudownym objawieniu Matki Bożej. Od wieków przybywają tutaj mieszkańcy i pielgrzymi, szukając chwili ciszy i modlitwy. Ostuni zachwyca nie tylko swoją architekturą, ale przede wszystkim atmosferą. To miasto, którego nie trzeba zwiedzać w pośpiechu. Przed nami jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w całej Apulii – Alberobello. Już z lotu ptaka widać setki charakterystycznych domków trulli, które tworzą krajobraz niepodobny do żadnego innego na świecie. Alberobello od 1996 roku znajduje się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. To właśnie tutaj zachowało się największe skupisko tradycyjnych trulli, kamiennych domów budowanych bez użycia zaprawy. Najlepszym sposobem na poznanie Alberobello jest spokojny spacer. Wąskie uliczki, białe ściany i kamienne zaułki sprawiają, że można poczuć atmosferę dawnych czasów. W lokalnych sklepikach króluje rękodzieło. Miniaturowe trulli, ceramika, hafty i regionalne przysmaki przypominają o bogatej tradycji tego regionu. Na wielu dachach można dostrzec tajemnicze białe symbole. Część z nich ma znaczenie religijne, inne nawiązują do dawnych wierzeń i miały przynosić mieszkańcom szczęście oraz chronić ich domy. Kolorowe kwiaty zdobią niemal każdy zakątek Alberobello. To właśnie one dodają kamiennym domkom wyjątkowego uroku i sprawiają, że miasteczko wygląda jak z bajki. Główna ulica tętni życiem przez cały dzień. Kawiarnie, restauracje i niewielkie sklepiki tworzą miejsce, w którym warto na chwilę zwolnić i poczuć prawdziwy włoski klimat. Jednym z najważniejszych miejsc w mieście jest kościół świętych Kosmy i Damiana, patronów Alberobello. To ważny punkt zarówno dla mieszkańców, jak i pielgrzymów odwiedzających Apulię. W centrum miasta znajduje się ratusz oraz niewielki plac z zabytkową karuzelą. To miejsce spotkań mieszkańców i jeden z najbardziej klimatycznych zakątków Alberobello. Na zakończenie warto spojrzeć na wioskę z góry. Dopiero z tej perspektywy widać, jak niezwykłą mozaikę tworzą setki stożkowych dachów trulli. Alberobello to miejsce, które zachwyca swoją prostotą, historią i niepowtarzalnym klimatem. Witamy w Polignano a Mare, jednej z pereł Apulii. Zawieszone na klifach miasto od razu pokazuje, dlaczego uznawane jest za jedno z najbardziej spektakularnych miejsc nad Adriatykiem. Białe domy, strome skały i turkosowa woda tworzą tu obraz, który trudno zapomnieć. Idąc głównym deptakiem, przechodzimy przez Arco Marchesale, zabytkową bramę będącą historycznym wejściem do Starego Miasta. Powstała w XVI wieku jako część fortyfikacji chroniących mieszkańców przed najazdami piratów. Przechodząc pod tym łukiem, wkraczamy do labiryntu białych uliczek i jednego z najbardziej urokliwych miejsc w Apulii. Za tą niepozorną bramą zaczyna się serce Polignano a Mare. Arco Marchesale od wieków wita mieszkańców i podróżnych, prowadząc do historycznego centrum pełnego klimatycznych zaułków, kawiarni i niezwykłych widoków.
W samym sercu Starego Miasta stoi kościół Matki Bożej w Niebowziętej. To miejsce, które od ponad 700 lat jest świadkiem historii Polignano a Mare i zachwyca zarówno swoją architekturą, jak i spokojną atmosferą. Wnętrze kościoła Matki Bożej w Niebowziętej skrywa wiele cennych zabytków. W świątyni przechowywane są relikwie świętego Wita, patrona Polignano a Mare, którego mieszkańcy szczególnie czczą podczas czerwcowych uroczystości. W kościele znajduje się także popiersie świętego Jana Pawła II, a jednym z najbardziej poruszających dzieł w świątyni jest Pieta, rzeźba przedstawiająca Maryję trzymającą ciało Jezusa po zdjęciu z krzyża. Opuszczamy wnętrze kościoła i ruszamy w głąb Starego Miasta. Wąskie bielone wapnem uliczki, kamienne schody i niewielkie place tworzą wyjątkową atmosferę Polignano a Mare. To właśnie tutaj najlepiej poczuć prawdziwy klimat Apulii. Po kilku minutach spaceru docieramy do jednego z najpiękniejszych punktów widokowych. Stąd rozpościera się panorama na wapienne klify, błękit Adriatyku i słynną plażę Lama Monachile. Widok, który stał się symbolem Polignano a Mare. U podnóża klifów znajduje się grota arcybiskupia. To jedna z wielu naturalnych jaskiń, które przez tysiące lat zostały wyrzeźbione przez fale Adriatyku w wapiennym wybrzeżu. Dziś stanowi jeden z najbardziej charakterystycznych elementów tutejszego krajobrazu. Felice di stare lassù e volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare. Cantare, nel blu dipinto di blu. Tuż przy plaży widzimy jedną z najbardziej znanych scen tego miejsca – skoki z klifów do Adriatyku. To połączenie odwagi, adrenaliny i absolutnej wolności. Kilka metrów w dół dzieli skoczków od krystalicznej wody, która z tej wysokości wydaje się jeszcze bardziej głęboka i nieprzewidywalna. To rytuał, który przyciąga zarówno mieszkańców, jak i turystów. Docieramy do jednego z najbardziej ikonicznych miejsc – plaży Lama Monachile. To niewielka kamienista zatoka wciśnięta pomiędzy wysokie klify, która od wieków pełni rolę naturalnego portu. Woda ma tu intensywnie turkusowy kolor, kontrastujący z bielą skał. Dziś udało się uchwycić coś wyjątkowego. Dwóch chłopaków, którzy zdecydowali się na skok specjalnie do tego ujęcia. Dzięki za ten gest, to właśnie takie spontaniczne sytuacje sprawiają, że ten film żyje. Na zakończenie wracamy do centrum miasta, gdzie stoi pomnik Domenico Maduno, urodzonego tutaj artysty, którego piosenka Volare rozsławiła Polignano a Mare na całym świecie. Felice di stare qua giù.